Dzień dobry, witam serdecznie. Długo wyczekiwany film. Tak jak widzicie, będziemy omawiać dzisiaj encję i ustawienia tego właśnie drzewka od integracji falownika DE. Staram się z grubsza wytłumaczyć Wam, o co chodzi. Mam nadzieję, że będzie to w miarę zrozumiałe. Dużo tam jest ustawień takich zwykłych, ale też jest dużo ustawień, które określają, co ma być jakim parametrem tak naprawdę, czyli będziemy musieli sobie określić każdy z tych parametrów. Tutaj i tak dalej, i tak dalej. Tak na wstępie, omawiając to drzewo, zobaczcie, ja mam rozbudowane o 4 jakby dojścia PV, aczkolwiek te dwa tutaj nie są zliczane. Dlaczego? Falownik daje ten mój ma 2 wejścia MPPT, do jednego mam podłączony jeden string paneli, do drugiego mam podłączony drugi string paneli. Tutaj mam mikroinwerter, czyli encja, która jest tutaj ustawiona, odnosi się do mikroinwertera. Zobaczcie, jak tutaj sobie wejdę w ustawienia. Tak jak widzicie, sensor daje mikroinwerter L1, czyli to jest mikroinwerter podłączony do fazy pierwszej wejścia falownika ze złącza GEN. Tak jest. Tutaj mamy łączna moc paneli. Zobaczcie, to jest sobie NC1. Na razie tak podejrzymy z grubsza. Sensor daje PV Power, czyli to jest łączna moc paneli. Jeżeli wejdziemy na konkretną moc paneli, to jest już sensor daje PV1 Power, tak jak widzicie. I zaraz Wam pokażę, jak to wszystko chodzi. Ustawienia, oczywiście, musimy sobie edytować. To już wiecie na pewno, że musicie zrobić sobie przede wszystkim nowy ekran tutaj. Pojedynczą kartę tutaj, tak jak tu widać, pojedyncza karta. Nazwać sobie musicie ją po swojemu, czy to będzie falownik, czy to będzie drzewo, czy to będzie co innego. Tutaj ikonkę sobie wybieracie, jaką chcecie. Tutaj nic nie zmieniacie. No i motyw, oczywiście, jeżeli macie zainstalowany jakiś motyw, to możecie sobie jakikolwiek wybrać. I tutaj nie musicie nic więcej zaznaczać. Możecie sobie też ewentualnie obraz na tło wkleić, ale to już jest tak naprawdę indywidualna sprawa. I tworzycie sobie przez opcję zapisz. No i teraz ten ekran trzeba by było edytować. Musimy najpierw dodać kartę oczywiście. Kartę dodajecie z tej integracji. Ona powinna była Wam się tutaj pojawić już, tak jak już wcześniej żeśmy omawiali to w filmie. No i klikacie sobie dodaj tą kartę. No i teraz ja Wam na moim przykładzie wytłumaczę, jak to jest zrobione. Także wchodzę tutaj w tą edycję. Przede wszystkim tutaj macie opcję tytułu. Możecie sobie tytuł nazwać jak chcecie, kolor oczywiście zmienić wedle uznania. Pamiętajcie, żeby zapisywać sobie po zmianie, która Wam się udała, bo jeżeli na przykład coś się nie uda i gdzieś źle zrobicie, to encja Wam się wykrzaczy cała i cały ten dashboard zacznie pokazywać jakieś głupoty, albo nawet w ogóle przestanie być widoczny, tylko się kod tu wyświetli, że jest błąd w ustawieniach encji. Czasami tak może zrobić, więc jeżeli zmieniacie jakąkolwiek wartość tutaj, najlepiej mówię o tym encji i tak dalej, tutaj tego typu, jeżeli coś wyłączycie, o widzicie, to się robi coś takiego. I wtedy, jeżeli tutaj na przykład nie ma poprawnej encji, to cały kod się sypie w tym momencie, więc trzeba, oczywiście nie zapisujemy tego w takim przypadku, anulujemy sobie i jeszcze raz robiąc po prostu jakąś zmianę, która Wam powiedzmy przyniesie jakiś pozytywny skutek, czy taką zmianę, czy taką, czy nawet jak w encjach coś dopiszecie i się okaże, że coś działa, pokazuje Wam parametry, to zapisujcie od razu po jednej encji sobie, jeszcze raz wejdźcie po prostu dla swojego bezpieczeństwa, żeby nie robić tego nie wiadomo ile razy i się denerwować po prostu. No i tak jak zauważyliście, tytuł jest tutaj. Tutaj pod spodem mamy styl karty, możemy wybrać kompaktową, która wygląda w ten sposób. Taką lightową, tak ją określmy, tak jak jest napisane. No i, no już nie będę mówił fullową, ale pełną. Może być fullowa, ładnie brzmi. Potem mamy opcje generalne, czyli czcionka duża, czcionka mała, tak jak widzicie się zmienia. Tu jest ustawienie layoutu horyzontalne albo takie, o, w ten sposób. Tutaj macie wysokość i szerokość. Tutaj mamy opcję Show Solar, czyli możemy w ogóle wyłączyć sobie panele, jeżeli ich nie mamy. Możemy wyłączyć sobie baterię, jeżeli jej nie mamy. Możemy sobie wyłączyć grid, jeżeli go nie mamy. Tutaj te parametry oznaczają ilość miejsc po przecinku. Tutaj tak samo macie miejsca po przecinku. Tutaj macie dzienną energię po przecinku. Tu teraz mamy 2, tutaj jak widać. A jeżeli zmienimy to na 3, to mamy 3, 4 i tak dalej. To są te kropki, a tutaj macie bodajże linie. No dobra, to są kropki, linie. Teraz mamy opcjonalne sensory, to jest tak samo ustawienie, to też możecie zostawić, to jest ustawienie rozdzielczości. Potem mamy opcję inwertera. Zaznaczacie oczywiście sobie w opcjach inwertera,
Inwerter trójfazowy, no bo chyba, że macie jednofazowy, no to zaznaczacie tylko jedną fazę. W momencie, gdy tu będzie, to nie ma żadnego wpływu fizycznego na falownik. Chodzi o pokazywanie w tym miejscu 3 faz bądź jednej fazy. Autoscale, czyli ustawienia automatyczne, skalowanie automatyczne. Model falownika możecie sobie wybrać, zobaczcie tutaj. Opcja Modern bądź wyłączona opcja Modern oznacza coś takiego, że falownik nam się tutaj powinien, zobaczcie tu, opcja Modern zmienia nam po prostu wygląd falownika. Tutaj mamy dalej energię, nie wszystko jeszcze tutaj dla mnie jest zrozumiałe w tych ustawieniach właściwie. Dalej to, co mam ustawione, tak jak mówię, pokazuję na moim przykładzie, mam 4 MPBT włączone. Jeżeli zrobię 3, to będą 3, jak zrobię więcej, to będzie ich wyświetlało się więcej. Tutaj jest opcja pokaż dzienne. To jest prawdopodobnie chodzi o zużycie dzienne i do tej opcji, albo produkcję dzienną, przepraszam, jest tutaj ta opcja z tą trójką. Ta trójka odnosi się tutaj do wyświetlania tego parametru. Jeżeli ten parametr tutaj wygląda teraz w ten sposób, to jeżeli go zmienię teraz na przykład na 1, to macie tylko dzienną produkcję, widzicie? Jeżeli zmienię na 2, to jest coś nie do końca jasnego, prawdopodobnie gdzieś nie mam wpisane jakiś NC, a jeżeli zrobię z powrotem na 3, to mamy oczywiście podwójne. Tylko że to u mnie całkowita produkcja oczywiście jest totalnie niezgodna z rzeczywistym faktem, ale to też do tego jeszcze pewnie dojdziemy. No dobra, tutaj nazywacie sobie swoje złącza PV1, PV2, PV3 i PV4. Pamiętajcie, że ilość znaków ma znaczenie, bo one oczywiście się tutaj czasami nie mieszczą, tak jak widzicie, na styk. Także rozpisując się, nie wiem, wschód, zachód, to musicie uważać na ilość znaków, żeby wam po prostu nie naszły te literki na wartości wyświetlanych napięć. Ja nazwałem tak w miarę krótko. Tu też mam zaznaczony autoscale. Kolor oczywiście od paneli, gdy produkują, jest taki. Kolory dynamiczne. Prędkość animacji, to jest oczywiście jasne. Szybkość, chodzi o szybkość tych kropeczek, które tutaj się wyświetlają, ale to już opcji Solar, bo tutaj się tyczy to, tak jak widzicie, Solar opcje, czyli to są tylko i wyłącznie ustawienia tych odnośników do paneli słonecznych. Możecie łączną maksymalną moc tutaj wpisać, jeżeli chcecie. Maksymalna moc PV1, maksymalna moc PV2 to jest po to, żeby sobie ewentualnie tutaj procentowo określić, ile to już daje z siebie, że tak powiem. I tak samo ustawiacie sobie tu i tutaj. Invert flow, słuchajcie. Invert flow oznacza, że ma kierunek przepływu się zamienić. Jeżeli macie ustawione nie taki kierunek przepływu, jak chcielibyście mieć, czyli na przykład zamiast iść energia z paneli do falownika, to idzie z falownika do paneli, to wystarczy zaznaczyć opcję Invert Flow i ona po prostu zmieni przepływ tych kropeczek. Opcjonalne sensory, tak jak widzicie. No i teraz mamy tutaj baterię. Bateria. Pokaż dzienne. Prędkość animacji. Maksymalnej mocy nie ustawiałem. No i tutaj były ogólne ustawienia baterii, a tutaj mamy baterię pierwszą konkretnie, bo można mieć 2 baterie tutaj w tym programie. Bateria pierwsza, energia. Tutaj zrobicie sobie SOC, potem lecicie sobie, tu możecie sobie też wpisać jakieś parametry SOC na off-gridzie, ile no musi mieć na przykład, bo tutaj mam ogólnie SOC wpisane, ale mogę wpisać na przykład sobie, nie wiem, 30, a tutaj na off-gridzie wpisać sobie 10. Tutaj ma być SOC end of charge, czyli koniec ładowania i to też możecie sobie popisać, ale nie trzeba. To nie ma skutku wykonawczego, to jest tylko i wyłącznie informacyjnie. Zobaczcie, autoscale, czyli znowu automatyczne rozmieszczenie, invert power, czyli odwróć kolejność przepływu, show absolute, kolory oczywiście przepływu, jeżeli macie kolory ładowania, to macie taki, jeżeli macie kolor zużycia, to macie taki. Dynamiczne kolory, czyli żeby się zmieniały właśnie. I włączyłem te wszystkie opcje, mam do końca nie jestem pewien, co one wszystkie oznaczają. Niektóre oczywiście oznaczają ukrycie SOC, tutaj jakaś pozostała energia do wyłączenia, ale ogólnie, tak jak powiedziałem, one nie szkodzą. To można spróbować sobie powyłączać. To są nieszkodliwe funkcje, które możecie sobie podpatrzeć za każdym razem, jak coś zmienicie. To po prostu tutaj w tym okienku podglądu, bez zapisywania, możecie sobie zerknąć, jak to wygląda. Jak już ominęliśmy baterię, jeszcze mamy tutaj drugą baterię i oczywiście ja jej nie wypełniam, bo mam tylko i wyłącznie jedną. Opcję obciążenia, opcję złącza load, słuchajcie. Autoscale, tak samo show daily, czyli mamy tutaj w tym miejscu dzienne zużycie, tak jak widzicie, i tutaj mamy show daily, tak. Jak to wyłączę, to nie powinno być już dziennego zużycia. Włączamy to sobie z powrotem. Kolory dynamiczne, czyli w zależności od stanu się zmieniają. Ikony dynamiczne, czyli tutaj chodzi ogólnie o ikonki, które wyświetlają się nad domkiem. Jeżeli
domek jest zasilany z paneli, no to tutaj się takie słoneczka u góry pojawiają, ale być może już ktoś z Was próbował i takie rzeczy zobaczył, że jeżeli pokrycie energii jest całkowicie przez panele słoneczne, to się domek robi w kolor oczywiście ustawień tego tutaj modułu paneli fotowoltaicznych oraz pojawiają się tutaj słoneczka nad domkiem. Jeżeli idzie z baterii tylko i wyłącznie, albo w większości, pojawia się tutaj bateryjka z boku też, także jest takie małe ułatwienie, a w przypadku zasilania z sieci jest po prostu czerwony, tak przynajmniej u mnie jest. No dobra, nie musimy tutaj odwracać niczego, możemy zobaczyć jak to zadziała. I teraz widzicie, energia wychodzi z domku. A my nie chcemy, żeby ona wychodziła, my chcemy, żeby ona pokazywała prawidłowo. Możemy nazwać sobie oczywiście swoje środowisko, czy to dom, czy to działka, cokolwiek chcemy. No i tutaj możemy cokolwiek zrobić, jakieś ikonki poustawiać i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj nic nie ustawiałem. Tak samo możemy tutaj jeszcze dodatkowo Inverflow odwrócić. Jedno i drugie robi praktycznie to samo. AUX to jest to u góry tutaj, to jest dodatkowe wyjście, jeżeli takowe macie z falownika. My niestety wyjścia dodatkowego nie mamy i Show AUX możemy sobie ukryć. Tutaj mamy oczywiście grid, opcję gridu, czyli pokaż dzienny zakup, pokaż dzienną sprzedaż, autoscale, kolorystyka w zależności co ona ma robić, czyli jeżeli jest zwykły kolor to jest taki, no grid, czyli nie bierze żadnej energii z sieci, off grid tutaj jest zielony, a eksport robi się nam taki niebieski, powiedzmy. Nazwa naszego dostawcy energetycznego, dzienny zakup, nazwa to jest też tak naprawdę. I no essential. No essential, zobaczcie, to jest właśnie podłączenie pompy ciepła przed falownikiem. Jeżeli chcecie sobie tutaj, możecie umieścić taką encję, która będzie odpowiadała za wysył energii, jeżeli macie CT-ki ustawione oczywiście, do zasilania na przykład pompy ciepła, która jest tutaj nie pod złącze LOAD podłączona, ale pod złącze grid normalnie, razem z falownikiem. Także tutaj też może Wam pokazywać, ile energii zostało puszczone na tą pompę ciepła. No dobra, tutaj są ikonki jakieś i opcjonalne sensory, które też tam są. Teraz przechodzimy do najważniejszego. Mamy już schowane wszystko. Teraz przechodzimy do ustawień parametrów, które będą wyświetlały nam to wszystko. Nazywają się oczywiście encje. Jeżeli chcemy sobie ustawić encje solarne, tak jak tutaj widzicie, to jest nazwa falownika. Jak sobie przejdę na chwilkę tutaj, urządzenia i usługi, i jeżeli wejdziemy teraz w Solarmana, jedno urządzenie, to mamy wszystkie te parametry tutaj. I musicie sobie to też otworzyć w drugim oknie, ponieważ tak naprawdę będziecie wiedzieć, czego szukacie. Najważniejsze jest to, jak się nazywa Wasz falownik. A w Waszej integracji nazywaliście go jakoś, pamiętacie, jak robiliśmy to z jednym z pierwszych filmów, to właśnie to są wszystko opcje, przez które jak wejdziecie i w ustawienia tutaj, to macie encję. I tak naprawdę to jest to, co musicie skopiować tutaj. Kopiujecie oczywiście całość. To jest to, co musicie wklejać po prostu w tamto drugie okno. Czyli jeżeli w tej chwili chcemy sobie ustawić tutaj opcję paneli fotowoltaicznych. No i tak, mamy Day PV Energy. Czyli co to jest? No, daje dzisiejsza produkcja tak naprawdę. No to można się domyślić Day PV Energy, czyli dzienna produkcja z PV. Wchodzimy sobie tutaj i szukamy sobie czegoś takiego jak PV. No i mamy PV1 Power. Co my tutaj mamy? Jeżeli oczywiście nie da się znaleźć tutaj konkretnej ENSI, która by pokazywała dzienną produkcję bądź dzienne zużycie czy czegokolwiek, to też zaraz Wam pokażę, to nie jest jakieś strasznie skomplikowane, ale to da się znaleźć spokojnie w tamtych ustawieniach wcześniejszych. Tutaj produkcja, czyli macie dzienną produkcję, widzicie? Tu ona może być inaczej nazwana, no ale to się nazywa Day to Day Production. I teraz jeżeli przejdziemy sobie do tego drzewka, to tutaj na przykład dzisiejsza produkcja, możemy pisać Day PV. I jeżeli nie ma, to musimy dodać Day, czy tam nazwę, którą wpisaliśmy, Today albo dzienna. Dzisiejsza generacja, dzisiejsza produkcja. No i mamy daje dzisiejszą produkcję. I podstawia nam się ta encja tutaj właściwie. No i tak jak widzicie, nic się nie zmieniło. Potem mamy daje PV Power, czyli tu jest moc, znowu widzicie, wyłączyłem i znowu się skasowało.
Jeżeli nie jesteśmy pewni, czasami możemy wpisać sobie PV1 i podstawia nam się tak naprawdę wszystko to, co mogłoby się podstawić pod tą rubryczkę, czyli DE PV1. Jeżeli byśmy wpisali sobie PV2 oczywiście, to by podstawiało się PV2, ale przez PV2 nie musi być na przykład napięcie czy cokolwiek, żadna inna ENCIA się nie podstawi, jak ta, która jest wymagana do mocy, czyli to będzie to PV Power. Tutaj macie do tego opis u góry, PV1 Power, my tutaj zmienimy z powrotem na 1 i tylko PV Power się postawi. Jeżeli tutaj macie na przykład PV2 Power, moc turbiny, to jest moje PV3 Power, ja sobie tutaj ustawiłem moc turbiny, zobaczcie, PV3 to będzie moc, bo on tylko będzie po prostu ENCIę mocy tutaj ustawiać i na 219 mamy moc turbiny i tak dalej. Jeżeli chcemy na przykład prąd, to tutaj nie podstawi nam się PV1 Power, tylko postawi nam się PV1 Current i to już się automatycznie podstawia. I tutaj możecie sobie po prostu powypełniać te wszystkie pola. Tak jak mówię, jeżeli już uzupełnicie jakąś część, to proszę zapiszcie sobie i wejdźcie jeszcze raz w tę ENCIę, bo jeden błąd może spowodować, że będziecie musieli to jeszcze raz wszystko wpisywać. Sam wiem po sobie, czasami się tak zdarza, więc sobie lepiej to wszystko wypełnić. No i wypełniacie tyle, ile macie PV zaznaczone. Ja mam 4, więc wypełniłem do 4. Potem pod spodem patrzymy Total PV i Total PV Generation, czyli tu macie dzienne DE PV Power, a to jest moc, która zlicza PV1 i PV2. Ponieważ PV3 i PV4 nie idą przez inwerter u mnie, to one nie są zliczane do tego. Jeżeli wy będziecie mieli PV, nie wiem, 3, jeżeli macie złącz więcej w swoich falownikach oczywiście, MPPT, no to możecie zaznaczyć PV3 i wtedy ona będzie się zliczała do mocy całkowitej, czyli tego PVT Total. No i tutaj mamy Total PV Generation, to jest moc całkowita produkcji, czyli to. To też być może mam to źle zaznaczone, dlatego pokazuje mi tutaj 440 ileś kWh, a mam już ponad kilka megawattogodzin, bo falownik mam już od jakiegoś czasu, ale zobaczymy. Później sobie to poustawiam gdzieś do końca. No dobra, co mamy tutaj bardziej? Baterie. ENCIE baterii. Pierwsze są dwie, to dzisiejszy ładunek i dzisiejsze rozładowanie. Tu chodzi głównie o ładunek baterii, czyli ile weszło, ile wyszło. To macie te dwie funkcje tutaj. Tak samo jak wcześniej te tutaj ustawialiśmy i łącznie z tymi malutkimi tutaj PV-kach, to teraz ustawiamy to w baterii i tutaj macie dzienne ładowanie i dzienne rozładowanie. I to jest właśnie to. Dodatkowo macie w opcjach baterii moc, oczywiście, i tak wszystkie te parametry, które są potrzebne, napięcie, temperatura, SOC i tak dalej, i tak dalej. Możecie się zawsze wspierać, tutaj sobie tą drugą rubryczkę otworzyć, poszukać sobie baterii, jeżeli taka tutaj gdzieś jest i macie pojemność na prąd. Jeżeli nie jesteście pewni, jaka to jest ENCIA albo chcielibyście zobaczyć na pewno, to sobie stąd po prostu wpisujecie, co jest wam potrzebne, a spisujecie w ten sposób, że jak wchodzicie w baterii temperaturę, tutaj wchodzicie sobie i kopiujecie tą ENCIę tutaj. Ta ENCIA musi zostać skopiowana tym przyciskiem i to tak naprawdę możecie sobie wkleić do baterii temperatura tutaj na przykład. I powinna wam się pojawić bateria temperatura. Potem macie baterię voltage, pojemność i to jest to, co mówiłem. Wszystkie funkcje baterii. Jeżeli macie drugą baterię, to możecie też oczywiście uzupełnić sobie te wszystkie funkcje tutaj. Przejdźmy sobie do ENCIE inwertera. Tutaj zobaczcie, działa to na tej samej zasadzie, czyli wprowadzamy sobie status inwertera. Status inwertera możecie sobie sprawdzić tutaj w tych ENCIach, które wam się wyświetliły. Miałem jeszcze ustawienia właśnie. Jeżeli chcecie ENCIę od tego, to możecie sobie po prostu tutaj ją skopiować. Daje device state. Zobaczmy, czy to jest na pewno to. To jest to. Potem mamy tutaj coś, czego ja nie ustawiłem jeszcze prawidłowo. To można by było właściwie usunąć, ale usunięcie tego może spowodować, że się wysypie, widzicie? Dlatego zostawiłem sobie tą ENCIę tutaj. Czas użycia to jest. Nie wiem, która to jest funkcja czas użycia, chyba że ją teraz znajdę. Nie widzę w falowniku DE takiej funkcji czas użycia, więc tego po prostu tam nie wpisywałem. Może być, że takiej ENCIE nawet tutaj nie ma.
więc zostawiam to pole takie jak było. Tutaj macie Priority Load, możecie sobie to ustawić też, ale ja tego też nie mam ustawione, czyli chodzi pewnie o zaznaczanie albo pokazywanie statusu. No i nie mam takiej DNC tak samo do tego, więc też nie ustawiam. Po prostu falownik ma ustawienie prawdopodobnie tego. Tutaj jest w ustawieniach opcja, może z tego skopiujemy. Tu jest, widzicie? Może uda nam się tą encję skopiować i wkleić tutaj. Daje Energy Pattern. Zobaczmy, co nam się pokazuje tutaj gdzieś. No nic się nie pokazało dodatkowego, ale zostawmy to tak jak jest. Tu mamy Inverter Grid Voltage, Inverter Voltage L2, L3, czyli to będzie L1. Czasami L1 jest ustawione po prostu w ten sposób. Inverter Voltage i tutaj macie 154, przynajmniej u mnie tak jest. I to jest błąd po prostu w opisie i można go zaznaczyć jako po prostu daje grid L1 voltage. No zakładajmy po prostu, że to jest L1, to tutaj L2 i L3. Jeżeli widzicie L2 i L3 obok, to są takie błędy delikatne w tym całym programie, dlatego musicie zwrócić na to sobie uwagę. Tutaj macie częstotliwość, złącza load, inverter current, czyli to jest prąd. Ja zaznaczyłem sobie CT-ki tutaj, internal, czyli wewnętrzne, czyli te, które falownik daje ma w sobie. Możecie je podejrzeć sobie tutaj na tych encjach tak samo. Zobaczcie, internal CT. Widzicie? No macie tak, prąd, moc, prąd, moc, prąd, moc. Napięcia to oczywiście nie mierzy, tylko mierzy prąd i moc, a napięcie będzie tutaj, bierze pod uwagę napięcie i prąd mierzy moc. Dalej mamy tutaj moc całego falownika, inwerter daje power. To po prostu uzupełniacie wedle swoich encji. Musicie też sprawdzić, bo tak jak wiecie, u Was różnie te encje się pokazują. One mogą w różnych miejscach być. Wszystkie, tak jak mówię, funkcje, które potrzebujecie zobaczyć, to macie tutaj. Te wszystkie parametry możecie porównać sobie z wyświetlaczem na falowniku i będziecie wiedzieć na przykład, która jest na pewno. No, takie rzeczy jak total produkcja, czyli macie dzisiejszą produkcję, to jest jeszcze opisane. To nie ma z tym problemu, ale jeżeli na przykład tutaj jest przekaźnik jakiś, też można sobie go gdzieś tam dopiąć prawdopodobnie. Tutaj macie jakieś urządzenie, to wszystko możecie sobie sprawdzić tak naprawdę. Częstotliwość sieci tutaj jest, widzicie. Tu miałem wyłączone dzisiaj, więc jest 0. A tutaj mamy external. Widzicie, z externalu idzie 0 mocy, idzie na externale, czyli nie cofa mi żadnego napięcia, więc jest na 0 wszędzie. No dobra, wracając do programu. Tutaj możecie jakieś programy jeszcze poustawiać dodatkowo, jeżeli chcecie. Tutaj ustawienie tych funkcji, tutaj tych encji będzie miało skutek taki, że jeżeli klikniecie coś tutaj na tą encję, na ten wyświetlacz, to te funkcje będą się wykonywać tak naprawdę, więc musicie uważać, co dodajecie tutaj. Jeżeli dodacie jakieś funkcje zmiany parametrów, to one tutaj mogą mieć skutek taki, że jeżeli cokolwiek dotkniecie, to się może stać. To, co oczywiście jest tutaj zaprogramowane, więc ja tego nie ustawiałem. U mnie po prostu to ma być informacyjny dashboard, który będzie pokazywał mi wszystkie parametry, które potrzebne mi są do tego, żebym wiedział, jaki jest stan mojej sieci. Tutaj macie encję obciążenia, load, czyli tutaj jest użycie przez dom dzisiejsze. Jeżeli macie AUX, to możecie AUX sobie zaznaczyć też jeszcze. Tutaj macie tak samo Essential Power i tak dalej. Te wszystkie encje możecie sobie tutaj oczywiście oznaczyć. Jeżeli napisane jest Load Power, to możecie po prostu sobie tutaj poszukać Load Power. Widzicie? Tutaj macie Load Power L1, L2, L3, a tutaj macie Load Power łączną moc. Także te wszystkie parametry tutaj można po prostu stamtąd skopiować. No i zostaje nam jeszcze grid, czyli nasza sieć, czyli mamy tak, daje grid import, to możecie też sobie sprawdzić tutaj. Tu mamy grid włączono, grid frequency, tutaj wchodzicie, przeważnie one są gdzieś w okolicach. Jeżeli nie ma, no to musicie zjechać na dół i tutaj możemy sprawdzić sobie. Tu mamy dzisiejszą today total konsumpcję, czyli to, co nasz budynek zużył, ale to nie jest jeszcze z sieci, a z sieci tu jest dzienna produkcja, tu jest totalny eksport, czyli łączny eksport energii, import energii, to wszystko są total wersje, czyli wszystkie łączne zliczone. No i tutaj macie Today Energy Import, czyli tyle, ile zostało zaimportowane energii z sieci. I tak samo możecie sobie wejść, skopiować Day Today Energy Import i w razie czego wkleić to tutaj i podstawi Wam się
NCA. Zobaczcie, zrobię to jeszcze raz. Today Energy Import. Mamy tutaj, ile energii zostało zaimportowane, oczywiście łącznie z historią. Wchodzimy sobie tutaj, kopiujemy to, przechodzimy z powrotem do tego. Tutaj mamy Day Grid Import i jeżeli to wkleję, to musimy znaleźć sobie daje całkowity import, ale szukamy daje całkowite rozładowanie, produkcję, rozładowanie, straty, dzisiejszy import. Zobaczcie, tutaj są skrócone te nazwy, więc ciężko to sprawdzić, ale to musicie dokładnie sobie polecić jedno po drugim, tak jak Wam pokazałem, i dzisiejszy import energii powinien się tutaj pojawić. Tak jak widzicie, no teraz się nie będzie pojawiał, bo musiałbym w to wejść na przykład tak. O, dzisiejszy import energii. No dobra, co nam zostało z tych NC jeszcze? Tutaj macie CT-ki, te, które są już zewnętrzne, Grid CT Power L2, L3 i tutaj będzie CT Power L1, Grid CT Power Total, czyli łączna moc zliczona z tych trzech CT-ków. No i tak naprawdę wszystko. Ja tutaj więcej nic nie mam ustawione. Możecie sobie Grid Voltage też ustawić, ale tutaj nie widziałem NC, która zliczy mi 3 fazy naraz. Nie wiem, jak to miałoby niby się odbywać i co znaczyć. Tutaj po prostu Grid Voltage dla falowników jednofazowych spoko, dla falowników trójfazowych to raczej powinno być uszczególnione, wyszczególnione przez każdą fazę. No i tutaj macie całą resztę. Tu możecie wprowadzić sobie, jeżeli macie jakieś przeliczniki na energię, na sprzedaż, koszty i tak dalej, te wszystkie parametry. Myślę, że tyle mogę Wam pokazać. Wiem, że to trochę chaotyczny film jest, ale ciężko wytłumaczyć to, jak to wygląda. Jeżeli macie więcej pytań, pytajcie. Jeszcze możemy parę tematów jakichś poruszyć. To, co mogę Wam powiedzieć i Was zachęcić jeszcze do subskrypcji i do oglądania kanału, to na pewno odkryłem dużo ciekawych rzeczy w tym Home Assistancie. Tak jak widzicie, mam tego tutaj trochę nawalone. Pokażę Wam, jak zrobić w przyszłości radary. Na przykład taki mam radar ruchu zrobiony, który mi wykrywa na przykład tutaj parametry ruchu i zrobiłem go sobie sam przy pomocy mikrokontrolera ESP8266 i małego czujnika radarowego, tego LD2410, który kosztuje 20 zł i ESP też 20 zł, więc łączny koszt wyszedł mi 40 zł. I teraz na podstawie tego ustawione mam automatyzację, która mi włącza światło i wyłącza. To jest o tyle fajny czujnik ruchu, że on nie działa dosłownie tak jak zwykły czujnik ruchu, tylko on wykrywa po prostu obecność. To nie trzeba się poruszać w pomieszczeniu, żeby on po prostu wykrywał, że coś w tym pomieszczeniu się znajduje, ktoś i utrzymuje to światło w stanie włączonym. Co mamy jeszcze tutaj ciekawego? Czujnik zbliżeniowy. To jest też ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy, który zbudowałem. On służy mi do parkowania w garażu, podjeżdżania pod samą ścianę, jest czujka zamontowana i w momencie, gdy zbliża się pojazd do ściany, on sygnalizuje kolorami świateł. Mam takie światełka zainstalowane, które mówią mi, jak blisko już jestem. Oczywiście może być też automatyzacja wysyłana na aplikację, bądź SMS-em, bądź dźwiękowo, także tutaj możliwości są nieograniczone. I co jest dosyć ciekawe, słuchajcie, udało mi się zintegrować stację pogodową. Mam nową stację pogodową, ale na ten temat też będzie materiał, dzięki czemu mogę sobie na przykład sprawdzać, jakie były dzisiaj poziomy mocy energii produkowanej przez Słońce. Zobaczcie. Mogę sprawdzić sobie ją w interwale czasowym. Nie jest zbyt duży ten interwał czasowy, bo mam właściwie to zintegrowane 2 dni dopiero, tak jak widzicie. I tak to się przedstawiało wczoraj, a tak się przedstawiało to w poniedziałek, bo to była niedziela, a to jest poniedziałek, 10 lutego. I tutaj widzicie, tak to u mnie wyglądało energetycznie, mniej więcej. Tutaj trochę spadła moc tego światła, nie wiadomo czemu, tu była godzina, która 11:50, może jakaś chmurka była, czy coś takiego. Także tak to wygląda. Można oczywiście parametry wiatru tak samo sprawdzać sobie i historycznie, więc powiem Wam, naprawdę fajna sprawa. Ale o tym będzie w jednym z kolejnych materiałów. Będzie ich jeszcze sporo. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.